Dlaczego? Ja się pytam, dlaczego na ten film, czyli Transformers początek, albo wersja anglojęzyczna Transformers One, czekaliśmy 9 lat. No tak, zgadza się. W 2015 roku mam oczywiście ciekawostki z IMDb. Prace nad filmem trwały od 2015 roku, kiedy to utworzono ekipę scenarzystów mającą na celu rozwinięcie serii Transformers. Stało się tak oczywiście po sukcesie filmu Transformers Age of Extinction, Wiek Zagłady. No i rzeczywiście 9 lat, aż rzeczywiście trwały prace. Dobrze, że w końcu się zakończyły, bo film jest jak najbardziej ciekawy, jest jak najbardziej interesujący. Pierwszy film w ogóle animowany, pełnometrażowy o Transformerach od 1986 roku, kiedy to mieliśmy Transformers The Movie, więc rzeczywiście bardzo, bardzo długo. No i w sumie Peter Cullen nie powraca jako Optimus Prime. W tejże roli oczywiście jest Chris Hemsworth, znany oczywiście z roli Thora, ale pracował razem z Peterem Cullenem właśnie przy tworzeniu tego głosu, ażeby móc jak najlepiej oddać głos młodego Optimusa Prime'a, bo rzeczywiście o to głównie chodzi. Fabuły nie będę zdradzał, no wiadomo, że skoro początek, no to początek wszystkiego, można byłoby rzec. Początek Optimusa Prime'a, Megatrona i tak dalej, to oczywiście na tym nie będę się więcej rozwodził. Zacznę może od pomysłu, który mnie bardzo zaintrygował, ponieważ chyba ostatnio taka rzeczywiście jest moda na wszelkiego rodzaju, wiesz, filmy typu Zero, typu 1, typu Początek, jak to się wszystko zaczęło i chyba rzeczywiście czasami tak jest dobrze, że w pewnym momencie stwierdzono, ok, dziękuję bardzo, tak jak tutaj, że trzeba było, ok, mamy tyle tych różnych gier, filmów, seriali dla dzieci, animacji, książek, rzeczywiście trzeba to wszystko połączyć i jakoś to zunifikować. W ogóle film jest oparty o połączeniu oryginalnego uniwersum Transformers generacji pierwszej, czyli z lat 80. i uniwersum Aligned z początku lat 2010, które obejmowało gry wideo Transformers War for Cybertron, Transformers Fall of Cybertron, a także kreskówki Transformers Prime, Transformers Rescue Bots, ulubiona bajka mojego syna, i Transformers Robots in Disguise, również to sobie ogląda, a także inne media takie jak komiksy i powieści. I postanowiono, ok, skomasujemy to wszystko i zaczniemy od nowa. No, robią wiadomo swoje uniwersum. Firma Hasbro jak najbardziej się za to mocno zabierze, tym bardziej, że już niedługo dostaniemy film o Transformerach i G.I. Joe. Ale tutaj ten pomysł mi się bardzo podobał, bo tak naprawdę nie będę tutaj żadnych ściemniał, że tak, czytam wszystkie opowieści graficzne, znam wszystkie gry, no nie bardzo. Transformery kojarzę z tego, że za dzieciaka się nimi bawiłem, no i znam filmy, które ty zresztą widzisz. I to wszystko. Na tym się kończy moja wiedza, jeżeli chodzi o Transformery. Także bardzo mi przykro, nie jestem takim fanatykiem, żeby znać wszystkie opowieści graficzne, żeby, no jeszcze wiadomo te seriale, ale to już bardziej przez to, że Wiktor lubi sobie obejrzeć, też powiedziałaś, że Wiktor nagminnie ogląda, no to akurat ja też sobie to z nim oglądam, bo są to postaci, które rzeczywiście mnie ciekawią, ale sam koncept na to, że zaczniemy od początku, bardzo mi się podobał, bo no, wiedziałem, że tak, był tam gdzieś Cybertron, tam była jakaś wojna, coś się rozwaliło, ale co, gdzie, jak i kiedy? No nie, a tutaj rzeczywiście to jest bardzo w ciekawy sposób pokazane. Jest to rzeczywiście dosyć dobrze zrobione i muszę powiedzieć, że to, jaka jest mnogość postaci tutaj, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Naprawdę, to jest nieprawdopodobnego. Ja już przyznaję się bez bicia i od razu mówię, oglądałem wersję anglojęzyczną, no bo wiadomo, w Irlandii trudno darmo, że było inaczej, więc u mnie Orion Pax-Vel, Optimus Prime, mówił głosem Chrisa Hemswortha, D16 Megatron to Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, panie i panowie, była w tym filmie jak najbardziej, Elita 1, B127 Bumblebee to Keegan Michael Key, a także jeszcze jest Lawrence Fishburne jako Alpha Triant, John Hamm jako Sentinel Prime, a także głos, który no, nie da się chyba pomylić z żadnym innym, czyli Steve Buscemi jako Starscream. Oczywiście jest dużo więcej postaci, bo jest jeszcze i Soundwave, i Arknit. Dużo rzeczywiście tego jest i bardzo mi się to podoba, że naprawdę to wszystko jest ciekawie skomasowane, pokazane. Te nasze postacie właśnie, no bo wiadomo, że głównymi postaciami, no co tu dużo mówić, nie będę ukrywał, jest oczywiście Orion Pax i D16, który potem staną się oczywiście
głównymi postaciami kolejnych filmów, mam nadzieję. I rzeczywiście ta ich przyjaźń bardzo ładnie kiełkuje. No oni tam oczywiście są, w kopalni robią, są po prostu takimi nikim po prostu jest. Zaczynają, można powiedzieć, z poziomu 0. Tutaj niby jest Transformers 1, Transformers początek, ale równie dobrze można byłoby to nazwać Transformers 0. Niedawno mieliśmy Terminatora 0, tutaj rzeczywiście można byłoby w ten sposób to zrobić. Ale fabuła w ciekawy sposób tak naprawdę transformuje się od przyjaciół do braci broni, aż po to, co znamy w tym momencie, co się dzieje i jak najbardziej. To jest dobre, że to jest ukazane w ten sposób, że tak naprawdę ten film mogą oglądać, to jest tak jak nieraz się mówi, dla osób od 8 lat do 108 lat. Tak samo jest tutaj, rzeczywiście. Nie ma potrzeby znania wcześniejszego uniwersum, wcześniejszych postaci, bo tutaj jest wszystko ładnie wyjaśnione, więc jeżeli nie było Ci dane oglądać wspomniane seriale, o których mówiłem, albo filmy, które tutaj widzisz za mną, no to jak najbardziej, jeżeli jesteś nowa w świecie Transformerów, to nie ma problemu. Nie ma problemu, jak najbardziej tutaj wszystko jest wyjaśnione, jest pokazane. Mówiłem, pojawiają się starzy znajomi, są też nowe osoby, no bo jeżeli znasz Transformery, jeżeli chociażby jeden film widziałeś, to pewnie kojarzysz Optimusa, pewnie kojarzysz Megatrona czy Bumblebee, bo to akurat są bardzo charakterystyczne postacie, więc rzeczywiście, jeżeli znasz, na pewno wyłapiesz dużo więcej smaczków niż osoba, która po raz pierwszy wchodzi do tego świata. Bo na przykład jest taka jedna scena, która mi się podoba, że jedna z postaci mówi do B-127 Bumblebee: za dużo mówisz, musisz mówić dużo mniej. No i to oczywiście my, jako osoby, które już znają tenże film, tenże światy, postacie, wiemy, że w późniejszej przyszłości, ale żem zagadał po prostu, w przyszłości Bumblebee nie będzie mówił, więc to jest takie oczko puszczone oczywiście do nas. My wiemy, pamiętamy, dokładnie wiemy, jak tutaj się bawić z wami. Akcji jest co niemiara. Naprawdę jest bardzo, bardzo dużo i to w każdym aspekcie. Bo czy mówimy o jakichś zawodach sportowych, to jest. A wyobraź sobie, co się dzieje, jak konkuruje ze sobą tam 20, 30, 50 transformerów. No jest naprawdę kosmos po prostu, dosłownie i w przenośni. Jeżeli będzie bijatyka, strzelanka, no to po prostu będzie grubo naprawdę, no bo wiemy, że mamy autoboty, które jeżdżą, mamy deceptykony, które latają, więc tutaj musi się bardzo dużo dziać. Dlatego to jest przyszłość, więc mamy lasery, bomby, co tam tylko można wymyśleć w filmie o Transformerach i to wszystko tutaj jest, więc jak najbardziej naprawdę każdy będzie zadowolony akcją i jej przebiegiem, bo to jest coś takiego, jak kiedyś Alfred Hitchcock mówił, jak ma wyglądać dobry scenariusz. Na początku filmu napięcie rośnie, mamy trzęsienie ziemi, a później jeszcze bardziej właśnie napięcie rośnie. Więc tutaj tak jest. Oczywiście dają nam chwileczkę odpocząć i to jest bardzo dobre, bo gdyby cały czas było takie, wiesz, takie 2 godziny cały czas na parzanki, no to byłoby możliwe, że męczące. Ciekaw jestem a propos jeszcze postaci, jak wygląda, bo domyślam się, że będzie dubbing w Polsce. Jak w Polsce wygląda dubbing? Daj mi znać, napisz, w ogóle może jest tutaj przedstawione, kto będzie w Polsce dubbingował, ale widzę, że nie ma, jest tylko anglojęzyczny. No może nie. Jeżeli jest dubbing, daj mi znać, czy rzeczywiście Polacy poradzili sobie. Domyślam się, że tak, bo w większości przypadków my po prostu dajemy radę, jeżeli chodzi o animację oczywiście. Jest tutaj mnóstwo humoru i to akurat chyba nikogo nie dziwi rzeczywiście, że ten humor jest i no, jest go dużo. No Bumblebee, tak, to jest tak zwany z angielskiego comic relief. On jest tylko po to, żeby tak naprawdę oprócz tego, że ma swoją rolę do spełnienia, no to musi wrzucić kilka tekstów, musi wrzucić kilka humorystycznych gagów. No i tutaj rzeczywiście jest dobrze. To nie jest w żaden sposób głupi ani dziwny. Jest adekwatny do tego. Naprawdę można spokojnie wziąć dzieciaka do kina i obejrzeć tenże film. Jak już mówiłem wcześniej, nawiązań do innych postaci, do innych filmów jest całe mnóstwo. Więc podałem Ci tylko tego właśnie jednego odnośnie tego Bumblebee, ale ciekaw jestem, czy wyłapiesz jakieś inne. Jak tak, to napisz mi w komentarzu, co Ci rzeczywiście wpadło w ucho, bardziej w ucho, że rzeczywiście tak to wygląda, że ładnie Ci się to słuchało. Animacja jest troszeczkę inna niż to, powiedzmy, chociaż tak naprawdę ja już o tym mówię od kilku ładnych lat, więc może już nie jest inna, ale jest jej bliżej, powiedzmy, animacji tego, co było w Terminatorze Zero, albo tego, co było w Spider-Manie poprzez multiversum i tak dalej, czy chociażby
co tam było, Super Mario Bros., niż powiedzmy tej standardowej tak animacji, którą nam prezentuje Disney, tam w Królu Lwie, w Aladynie, jak zwał, tak zwał oczywiście. Więc podoba mi się to, że cały czas dążymy do tego, aby tworzyć jak najbardziej animację, ale inny rodzaj. Nie to, że o tak, tylko i wyłącznie główny nurt i my dziękujemy bardzo, klapki na oczy i my więcej się już nie chcemy w nic innego bawić. Nie, w tym momencie jest eksperymentowanie i to mi się podoba, że już nie zamykamy się na to, na tamto i dziękuję bardzo, tak ma tylko i wyłącznie, tak ma i wyłącznie tylko być. Nawiązań mówiłem wcześniej, ale tak naprawdę nie w uniwersum, a w Japonii, a właściwie dawno temu, oryginalna nazwa Megatrona to D16, a nawiązuje to do japońskiego numeru seryjnego oryginalnej zabawki Megatron generacji pierwszej, wydawanej przez firmę Takara w 1984 roku. Litera D jest skrótem od Destron, japońskiej nazwy Decepticonów używany w starszych mediach. Więc jak widzisz, nie tylko pamiętają o tym, żeby młodsi widzowie, jak na przykład mój syn, miał coś z Transformer Rescue Botów, czy tam Robots in Disguise, ale też żeby takie stare pierniki jak ja, albo nawet jeszcze starsze, które pamiętają Transformery, rzeczywiście miały możliwość też pocieszyć się pewnymi smaczkami. Film miał budżetu 75 milionów dolarów i no wiadomo jak to jest w Hollywood. Jeżeli będzie się zgadzała włoska firma Mamon Nakasuchi i Szmal, jeżeli będzie się zgadzało ilość udostępnień tego materiału na mediach społecznościowych, dziękuję bardzo, no to powstanie kolejna część, bo w zamyśle jest uniwersum. Mówiłem na początku, że jest plan na film Transformers kontra G.I. Joe, Transformers i G.I. Joe, różnie to są tłumaczone rzeczy. W tym momencie dzisiaj dostałem informację, że scenariusz już jest pisany, więc tak naprawdę ten film jest już klepnięty. Jak to wyjdzie? Powiem w ten sposób. Filmy o Transformerach, według mnie, nie wszystkie, ale ogólnie, że tak rzecz ujmując, są jakościowo dużo lepsze niż filmy o G.I. Joe. Tak mi się wydaje, więc tylko z drugiej strony trzeba pamiętać, mamy filmy tu i tu, mamy zabawki tu i tu, animacje tu i tu, gry i tak dalej, i tak dalej. To jest wielka machina. Chciałoby się powiedzieć, że to jest zabawkowe perpetuum mobile i tutaj nie może nic pójść źle. No można jak najbardziej się pomylić, może pójść źle. Jestem sam ciekaw jak to rzeczywiście będzie ogarnięte, jak to wszystko będzie zrobione. A ten film, czyli Transformers początek, albo jak wolisz Transformers One, jak najbardziej tobie polecam, bo tak naprawdę jeżeli jesteś wielką fanem, idź obejrzyj, będzie ci się fajnie ci minie czas w kinie. I jeżeli nie znasz Transformerów i stwierdzasz, chyba zacznę od tegoż filmu, jak najbardziej, nie ma problemu, to jest świetne wprowadzenie, ponieważ wszystkie informacje, wszelkiego rodzaju detale dostaniesz, będziesz mógł poznać świat Cybertronu, poznać świat Autobotów i Decepticonów, dowiedzieć się o co z nimi chodzi, dowiedzieć się o co chodzi z transformowaniem się i czemu Optimus Prime jest ciężarówką, bo tutaj też takie informacje są udzielone, więc bardzo fajnie to będzie pokazane, a przy okazji no, film ma dobre, ciekawe przesłanie, więc to jest akurat dobra sprawa. Tak, jak najbardziej, patrzcie dzieciaki, tak trzeba postępować, tak trzeba rzeczywiście robić. Chris Hemsworth jako Optimus daje radę jak najbardziej, więc nie mogę powiedzieć, nie polecam. Jak najbardziej polecam, idź obejrzyj ten film, bo rzeczywiście warto, a tutaj na tej liście pewnie, że tak, jeszcze więcej Transformerów.